Witam wszystkich w tym odcinku. Opowiemy sobie o komputerze Maxstorm Lenovo model M700. Komputery te dostępne są w naszej ofercie. Jest to sprzęt poleasingowy w doskonałym stanie technicznym. Dlaczego polecamy te maszyny? Po pierwsze, jest to najtańszy komputer z możliwością instalacji systemu macOS Sonoma i po drugie trwałość. Na pewno przeżyją one jeszcze nie jednego Maca Mini. Ten egzemplarz jest bardzo dobrze wyposażony. Dodaliśmy tutaj kartę graficzną NVIDIA NVS 510 z 4 portami DisplayPort. Można podłączyć 4 monitory z rozdzielczością do 4K. Oprócz tego jest w wersji podstawowej jeszcze port DisplayPort właśnie z karty wewnętrznej, która również jest tutaj aktywna. Procesor, jaki tu został zastosowany, jest to i7 6700. W wersji podstawowej mamy i 5. Dysk jest 1 tera SSD. Można oczywiście podłączyć inne dowolne. Pamięć, jaką tu użyliśmy, jest to 32 GB pamięci. 2 sloty są obsadzone. Jest to maksymalna ilość pamięci dostępna dla tej płyty głównej. I następna rzecz, którą dodaliśmy, jest to karta Wi-Fi BT, natywna z macOS na PCI Express, którą tu widzicie. Także wszystkie feature'y macOSa są również dostępne. Na drugim planie mamy tam jeszcze kartę NVIDIA NVS 510. I teraz w następnej części wideo zobaczycie, jak ten komputer się zachowuje na systemie macOS i dlaczego warto go mieć jako komputer domowy do różnych zadań. Lenovo 4, czyli Lenovo M700 z najnowszym systemem operacyjnym macOS Sonoma 14.6.1. Jak tutaj widzimy, jest grafika Intel HD 530 jako grafika podstawowa, pamięć 32 GB. I zobaczymy sobie teraz tutaj w raporcie systemowym, jak to wygląda. Czyli pojedziemy sobie od góry tutaj, a więc karta audio. Jak widzicie, no karta audio jest tutaj w pełni wykrywalna, wszystkie porty są aktywne, łącznie z DisplayPort intelowskim. Bluetooth jest natywny tutaj. Następnie karta Ethernet 1 gigabit. I teraz tak, karty graficzne. Jak widzicie, tutaj są dwie karty graficzne. Jedna to jest Intel HD 530 i druga NVIDIA NVS 510. I co ciekawe, no karty te mogą działać razem, to znaczy wystartowaliśmy tutaj z karty Intela HD 530, ale możemy na przykład do NVIDII podłączyć następne monitory. I tak samo, jeżeli wystartujemy z NVIDII, to również będziemy mogli podłączyć monitor do Intel HD 530. Oczywiście wszystkie obliczenia mogą być wykonywane zarówno przez Intela, jak i NVIDIę. To już zależy od oprogramowania. Pamięć tutaj, jak wiadomo, są 2 sloty, są maksymalnie zapełnione, 32 GB pamięci to jest max, co obsługuje ten komputer. Magistrala PCI, na magistrali PCI są wykrywane te obie grafiki. Tutaj dyski, no mamy jeden dysk 960 GB podłączony. Teraz tak, no USB, tu są wszystkie porty aktywne, zarówno USB 3.0 jak i 2.0. Na porcie wewnętrznym możemy sobie zobaczyć, jest podłączony natywny Bluetooth. No i na koniec Wi-Fi. Jak widzicie, Wi-Fi również działa, jest to Wi-Fi natywne z macOS. Działają wszystkie te feature'y typu AirDrop, Handoff, także dokładnie tak jak na oryginalnym Macu. I teraz tak, no bardzo ciekawą rzeczą jest tutaj to, iż są tutaj 3 podzespoły, które teoretycznie nie powinny działać na macOS Sonoma, a jednak działają. To jest właśnie karta graficzna HD 530, również karta NVIDIA NVS 510, no i na koniec Wi-Fi również natywne z macOS.
A jak widzicie i zobaczycie potem w testach, wszystko to działa bez problemu z pełną mocą. Teraz może wystartujemy sobie jeszcze z karty NVIDIA NVS 510. Tym razem startujemy z grafiki, jak tutaj widać, NVIDIA NVS 510 2 GB. I zobaczcie tutaj, iż jak wystartowaliśmy z NVIDIA, to dalej ta druga grafika jest widoczna, czyli dalej możemy korzystać z Intel HD 530. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć w preferencjach Wi-Fi. Tutaj nie ma za dużo sieci, jest oczywiście połączone. Bluetooth, nic nie jest podłączone. Dźwięk, no wszystkie porty, no i HDMI display, tym razem z NVIDIA. Wejścia, wyjścia. Teraz tutaj wiadomo, iż Wi-Fi jest natywne. Karta Wi-Fi działa bez problemów. No za dużo sieci tutaj nie ma, ale jeżeli jest więcej, to oczywiście z tymi antenkami to jak najbardziej zbiera wszystkie sieci w pobliżu. Teraz jeżeli chodzi o szybkość tego komputera, no tutaj aktualnie mamy Intela 6 generacji i7. Jest to w miarę szybki komputer, który może służyć zarówno do zadań domowych, jak i do jakiegoś renderingu. Aby sprawdzić szybkość zarówno procesora, jak i grafiki, możemy sobie odpalić tutaj parę programików testowych, takich krótkich. Pierwszy program to będzie Geekbench 6, czyli mamy tutaj i7 6700 czy 4 GB. I teraz zapuszczamy test procesora. Na wideo ja to może skrócę, tak żeby tutaj długo nie czekać. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić, jakie są temperatury w czasie tych testów. No to nie jest zbyt intensywne, tutaj nie są zbyt intensywne obliczenia, dlatego no, te temperatury są tak jeszcze w miarę 60-70 max. Przy renderingu również tam do 70 może dochodzić temperatura. No i test się już zakończył. Mamy tutaj wyniki. Tu jest 4029. One są zawsze trochę mniejsze, ponieważ w tle działa QuickTime Player. Także jak porównacie sobie z i7 6700, no to są takie typowe właśnie wyniki dla tego procesora. Teraz można jeszcze sobie sprawdzić kartę graficzną. Tutaj właśnie są dwie grafiki, czyli Intel i NVS 510. Może najpierw przetestujemy sobie Intela tutaj. W OpenCL, to jest Intel w systemie OpenCL i uruchamiamy teraz test. No i taki mamy wynik. Jak zauważycie tutaj w porównaniu na przykład do NVS 510 te rezultaty będą wyższe jednak na Intelu, co jest związane z tym, iż jednak macOS lepiej wykorzystuje tutaj tą grafikę Intela właśnie w OpenCL, jak również w środowisku Metal. Tu jest no prawie 4000, natomiast jeżeli damy tutaj NVS 510 i zobaczymy, jak będzie w przypadku tej grafiki. I tak jest już wynik dla karty NVS 510. Jak widzicie, on jest jakieś 2 razy mniejszy od Intela.
Także no, Intel jest tu no, zdecydowanie lepiej obsługiwany przez Magos, no ale jednak NVS 510 ma tą zaletę, iż tam są no, 4 wyjścia, mini DisplayPort na 4 monitory z rozdzielczością do 4K. Także to jest największa zaleta tej karty. I jeszcze tutaj na koniec tego programiku Geekbench zrobimy sobie test w Intela w środowisku Metal. I mamy już tutaj następny test w środowisku Metal 5548 dla Intela. I teraz pokażę Wam na drugim programiku testowym, iż moc obu tych kart graficznych może się niejako sumować, o ile to wykorzystamy. Program LuxMark 3.1 i tutaj widzicie, mamy grafikę NVS 510, mamy grafikę Intela, no jeszcze do pracy można zaprząc procesor Intela i tutaj zrobimy sobie jeden taki teścik właśnie, wykorzystując wszystkie dwie grafiki i procesor. No i mamy już tutaj wynik 3539. Jak widzicie, wszystko tutaj działa sprawnie, tak ma działać. Wyniki są takie, jakie powinny być dla tej klasy procesorów, czy tej klasy kart graficznych. I w naszym sklepie internetowym możecie sobie kupić taki komputer właśnie Maxstorm Lenovo 4, czyli Lenovo M700. I tutaj tak, no w wersji podstawowej, jeżeli przejdziemy do konfiguracji, kosztuje on 230 euro, na stronie polskiej będzie w złotych oczywiście. I tutaj tak, możemy oczywiście rozbudować sobie pamięć do 16 GB, do 32 GB, maksymalnie procesor i7 6700, grafika, może być dodatkowa jeszcze Quadro NVS 510. Także jest to komputer no, bardzo dobry takich zastosowań codziennych, domowych. Możemy robić jakąś prostą obróbkę grafiki, jakiś prosty rendering. Natomiast wiadomo, że nie jest taka stacja robocza, która nam będzie no, szybko renderowała i przeliczała. No, nie ten procesor, nie ta cena. Natomiast jako komputer domowy jak najbardziej polecam. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma już Maxstorm Lenovo M700, to sprzedajemy również oprogramowanie do tego komputera i tutaj zobaczcie sobie na naszym serwerze. Oprogramowanie można kupić również na naszej stronie i pod Lenovo M700. Tutaj zaczynaliśmy od Big Sura przez Monterey, aktualnie będzie również dostępne na najnowszy system macOS Sonoma. No i cóż, to chyba wszystko. Myślę, że zachęciłem Was do kupna tego komputera, bo warto, jeżeli szukacie czegoś taniego, coś, co będziecie wykorzystywać w warunkach domowych, jest to jak najbardziej bardzo dobry sprzęt. A macOS, jak wiadomo, no, potraja wartość tego sprzętu, jakby nie było. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.